Jak długo trwa szkolenie podstawowe? Czy stewardessa potrafi przyjąć poród? Tego dowiesz się z naszego filmu. Zostań z nami do końca. Cześć, mam na imię Julita i dziś porozmawiamy o szkoleniu podstawowym, które jest niezbędne dla każdego członka personelu pokładowego lotu. Znajdujemy się w ośrodku szkoleniowym Polskiej Akademii Lotniczej, gdzie odbywa się część praktyczna zajęć. O szkoleniu opowiedzą Ania i Ania, które na co dzień prócz pracy na pokładach samolotów w roli senior pursera pełnią funkcję instruktorek prowadzących szkolenia dla wszystkich stewardes i stewardów w naszych liniach lotniczych. Bardzo miło Was widzieć w tym jakże fantastycznym miejscu. Czy możecie powiedzieć kilka słów o sobie? Jak długo pracujecie w locie? Dla mnie to osobiście trudno w to uwierzyć, bo ja wciąż pamiętam swój pierwszy dzień, kiedy założyłam mundur i nawet kto był moim instruktorem na locie, a minęło już 32 lata. Od 32 lat jestem czynnym członkiem personelu pokładowego i mam to olbrzymie szczęście, że od 6 lat pracuję w biurze szkolenia załóg i uczę innych i przede wszystkim przekazuję swoje doświadczenie, co jest bezcenne w tej pracy. Ja w locie pracuję już prawie 34 lata i na pokładzie pełnię funkcję senior pursera i od kilku lat pracuję też w biurze szkolenia personelu pokładowego jako instruktor, gdzie uczymy właśnie młodych adeptów bycia personelem pokładowym. Szkolenie podstawowe to obowiązkowy kurs dla każdego, kto poprawnie przeszedł rekrutację i chce pracować na pokładach PLL LOT. Który to etap w drodze do pracy w chmurach? Wiesz co, pozwól nam się skonsultować i policzyć. Ania, ale wydaje mi się, że drugi Chyba drugi, etap. tak. Jak już uda się rekrutacja, to potem już przychodzi do nas. Czy przyszli członkowie personelu pokładowego muszą się w jakiś sposób przygotować do szkolenia podstawowego? Chyba mamy nawet nie przygotować, ale mamy dobrą radę, z którą radzilibyśmy, żeby ją wykorzystali. Zapominają o życiu towarzyskim. Życie towarzyskie nie istnieje. Przestają istnieć imprezy, przestają istnieć teatr, kino i spotkania. Jest tylko czas na naukę. Jeżeli niektórzy z nich mają doświadczenie jako studenci, to jest bardzo długa sesja. I muszą nastawić się na rzeczywiście to, co Ania powiedziała, dużą ilość nowych wiadomości dla nich też. Nie każdy miał tutaj styczność z samolotem, więc dużo nowych informacji, które w krótkim czasie należy sobie przyswoić. A jak długo trwa szkolenie podstawowe? Całe szkolenie trwa 2 miesiące, ale mówimy, że w krótkim czasie, dlatego że ponieważ jest szkolenie podzielone na moduły, to moduł, egzamin, moduł, egzamin, moduł, egzamin. I później do końca jeszcze cały czas musimy o tym pamiętać. Z jakich etapów składa się szkolenie i jak wygląda? Szkolenie jak gdyby jest podzielone na dwie części, takie, że nie mówimy o samolotach i mówimy o tym, co się nazywa, że każdy po takim pierwszym etapie szkolenia uzyskuje Cabin Crew Attestation, a Cabin Crew Attestation musi posiadać każdy członek personelu pokładowego, żeby pełnić obowiązki członka personelu pokładowego na pokładach. I zaczynamy od wiedzy lotniczej, zaczynamy od nawet umówienia o częściach samolotu, bo wiemy, że to dla nas, my jesteśmy, jak ktoś był tylko pasażerem, to dla niego jest samolot. A kiedy nauka konkretnych typów samolotów? Dopiero jak właśnie nauczymy się tych wszystkich ogólnych informacji uczestnicy zdadzą z wynikiem pozytywnym egzamin końcowy, tak? Więc najpierw ileś egzaminów muszą przejść, testów, egzaminów praktycznych, potem podchodzą do egzaminu końcowego, ogólnego na Cabin Crew Attestation i dopiero po pozytywnym zdaniu, tak jak powiedziałam, kolejne typy samolotów, po kolei każdy typ samolotów i też teoria, praktyka. Praktykę spędzamy tutaj właśnie, gdzie jesteśmy, w centrum symulatorowym naszym lotowskim, a później już po zdanych też tutaj egzaminach z każdego samolotu, szkolenie serwisowe, kompetencje miękkie tutaj. To może chodźmy do jakiegoś samolotu, zobaczymy jak to wygląda. Doskonały pomysł, zapraszamy.
Podstawowym obowiązkiem personelu pokładowego jest zapewnienie bezpieczeństwa przelotu. Wobec tego, czego dokładnie uczą się przyszli członkowie personelu pokładowego? Przede wszystkim, żeby jak najszybciej podjąć decyzję, nie bać się podejmowania decyzji, tylko rozpoczynać natychmiast działania. A postępujemy zgodnie z procedurami. I to właśnie to gdzieś dzisiaj jesteśmy, w miejscu tym mock-upu, w tym symulatorze z samolotu 737, my ćwiczymy sytuacje, które mogą się wydarzyć w czasie startu, w czasie lotu, w czasie lądowania i praktyka czyni mistrza. Dokładnie tak jak uczyliśmy się jeździć na rowerze. Kiedyś było to dla nas trudnością, a ćwiczenie, powtarzalność i cały czas zaskakiwanie. Oni nie mają, uczestnicy, pewności, co się za chwilę wydarzy. Wiedzą, że będzie sytuacja, że może być pożar na zewnątrz, że może być pożar półki bagażowej, może być pożar w toalecie. Dekompresja w samolocie, czyli spadek ciśnienia i wtedy wypadają maski, więc załoga też musi reagować. Różne sytuacje medyczne też mogą się zadziać w samolocie i też jesteśmy na to przygotowani. Sytuacje, nie wiem, wodowanie, tak, też może się zadziać i tego też są uczeni, jak szybko reagować i jak zadziałać tak, żebyśmy my bezpiecznie wyszli z tego samolotu w takiej sytuacji my, oczywiście pasażerowie, tak, też, żebyśmy opuścili, to wszystkie linie tak ćwiczą, wszystkie linie mają tak długie szkolenia, co potem pokazuje nawet niedawno właśnie sytuację w Naricie, tak, że wyewakuowali wszystkich pasażerów bezpiecznie z tego samolotu. My powinniśmy wyewakuować samolot, cały samolot duży, na przykład Dreamliner, maks 90 sekund, tak? To jest tak, jak jesteśmy uczeni. 300 osób powinno opuścić samolot w ciągu 90 sekund. No, oczywiście im szybciej, tym lepiej, tak? I tego jesteśmy uczeni, żeby działać z automatu, jeśli coś się zadzieje. Stąd są te procedury, których pilnujemy i działamy. I uczymy, tak? co uczymy i powtarzamy, że my jesteśmy nie po to, żeby podać kawę, herbatę. Tak, my oproponujemy pasażerom, my mamy zawsze uśmiech stewardesy, tak, że zawsze jesteśmy z tym kojarzeni, ale numer jeden to, że my dbamy o bezpieczeństwo każdego pasażera, który znajduje się na pokładzie, o bezpieczeństwo swoje i wszystkich członków załogi. Bezpieczeństwo jest numer jeden. I to słowo bezpieczeństwo działa na pasażerów. Tak samo jak powtarzamy, to dla Pana, Pani bezpieczeństwa, to w wielu sytuacjach działa. Nie zawsze, ale w 99 tak. Ile egzaminów łącznie czeka na kursantów? Musiałybyśmy tak dokładnie policzyć, ale jest dużo egzaminów i dzieli się to na egzaminy, testy w zasadzie pisemne, część pisemną, jak również i praktykę. Też zaliczana jest praktyka. Myślę, że ze wszystkich już tu modułów to razem z samolotami będzie 12, Co najmniej 12, tak? W tym i teoria, i praktyka, bo to z każdego modułu tak jak gdyby trzeba zaliczyć. Na jakie samoloty zdobywa się uprawnienia po zakończeniu szkolenia podstawowego? Każdy uczestnik naszego szkolenia podstawowego zdobywa uprawnienie na 3 typy samolotów. Zgodnie z przepisami możemy latać na 3 typach samolotów i tak u nas też jest. Podstawowym naszym tutaj typem to jest Embraer, Boeing 737 i Boeing 787 Dreamliner. Mówiłyście o sytuacjach niestandardowych, które mogą zaskoczyć podczas takiego szkolenia. Czy możemy zobaczyć jakiś przykład? Ależ oczywiście. Oczywiście. Przed chwilą zobaczyliście moje działania, jak my postępujemy. My nigdy nie działamy tu sami, tylko jesteśmy grupą. Ja byłam osobą, która pierwsza spostrzegła pożar, dlatego rozpoczęłam akcję gaszenia. Użyłam jakiegoś magicznego hasła i to był sygnał, żeby poinformować innych. A pozostali członkowie załogi doskonale wiedzą, co mają robić, gdyż przeszli szkolenie razem z nami na szkoleniu podstawowym. To był taki przykład, czego między innymi uczymy na szkoleniu, tak? Jak jeden z niewielu, jak zareagować, jak się nam coś zadzieje w samolocie. Jesteśmy w ośrodku szkoleniowym Polskiej Akademii Lotniczej, ale nie widzę tutaj basenu. Jolita, muszę Cię pochwalić. Jesteś wyjątkowo spostrzegawczą osobą, bo niestety dla nas jeszcze tutaj basenu nie ma, ale cały czas mamy nadzieję, że będzie ośrodek, w którym właśnie taki basen się pojawi. Uczestnicy szkoleń, ich umiejętność pływania sprawdzana jest na jednym z warszawskich basenów.
Personel pokładowy wciela się w wiele ról, które często są niewidoczne dla pasażerów. Myślę, że dla wielu osób zaskoczeniem może być fakt, że stewardessa jest świetnie wyszkolona z pierwszej pomocy medycznej i potrafi nawet odebrać poród. Czy to prawda? Tak, to prawda. Nie wspomniałyśmy tutaj za nią wcześniej jeszcze, że mamy szkolenie z pierwszej pomocy medycznej, które też kończy się egzaminem i uczestnicy ćwiczą, jak zachować się, uczą się w zasadzie, tak, jak zachować się w sytuacji zagrożenia życia pasażerów, zagrożenia, jak mamy sytuację na przykład z udarem, jak mamy podejrzenie zawału w samolocie. Uczą się też, jak odebrać poród, chociaż chyba nie mieliśmy takiej Mamy sytuacji. teorię, a teoria to połowa sukcesu. Tak jest, ale na pewno damy radę. Kiedy sięgam pamięcią do mojego kursu podstawowego, to dla mnie osobiście najbardziej wyczekiwanym momentem było mierzenie munduru. Jak to wygląda obecnie? Kiedy dostaje się mundur? To może tak, od początku. Przymierzenie munduru to odbywa się w drugim dniu szkolenia. Tak? Uczestnicy mierzą mundury, potem są w trakcie szkolenia szyte dla nich mundury i odbierają te mundury już na sam koniec, tak? Jak mamy tak zwaną ceremonię zakończenia. Potem uczestnicy jadą już do naszego dostawcy mundurów i odbierają. A jaki jest kolejny krok po zakończeniu szkolenia podstawowego? Chwila oddechu, ale ta chwila oddechu to jest zaledwie 24 godziny, może być nawet albo 18, jeżeli ktoś jest dokładny w liczeniu. I następnego dnia mają już ci adepci, nasi nowi członkowie personelu pokładowego, odbywają lot obserwacyjny. To jest dla nich ogromne doświadczenie, bo oni się czują tak, jakby stali na scenie w teatrze obok aktorów, którzy prezentują. Oni obserwują, jak członkowie personelu pokładowego na danym rejsie wykonują wszystkie swoje obowiązki, a oni ich tylko obserwują. Tak, nie uzyskują tak jak gdyby uprawnień do wykonywania już tutaj rejsów jako członek personelu pokładowego, tylko na razie dopełnienie Czerpią wiedzę. tego szkolenia jest tutaj ten lot obserwacyjny, obserwują. A dopiero potem odbywają dwa loty. Lot zapoznawczy wprowadzający i lot zapoznawczy dopuszczeniowy pod okiem senior pursera. Julita, z tego co pamiętam, byłaś czynnym członkiem personelu pokładowego, ale z pewnością zapomniałaś, co to znaczy prawdziwa ewakuacja, więc zapraszamy Ciebie, żebyś poczuła się jak uczestnik szkolenia podstawowego, dbając o Twoje bezpieczeństwo i ochronę wszystkich urządzeń, które tu mamy. Poprosimy Ciebie, żebyś założyła odzież ochronną I zapraszamy na zjazd po trapie. a co najważniejsze, czekamy na wszystkich, którzy chcą Tak jest, przystąpić do zapraszamy naszej wszystkich. ogromnej rodziny lotniczej. Tak. Jeśli spodobał Ci się nasz materiał, daj nam łapkę w górę. Skomentuj, jeśli masz dodatkowe pytania i oczywiście subskrybuj nasz kanał po więcej ciekawych materiałów.